Praca na uczelni wydaje się być bardzo przewidywalna, powtarzalna, co tydzień jest to samo. Aczkolwiek w moim przypadku było nieco inaczej. Pewnego dnia, gdy jeszcze byłam na studiach doktoranckich, wchodząc do grupy zajęciowej, z którą miałam zajęcia z gramatyki i języka polskiego, zauważyłam coś nietypowego. Studenta, który nie bierze udziału w zajęciach, nie jest aktywny. Po zajęciach sam podszedł do mnie i powiedział, że jest osobą z wadą słuchu i zajęcia z przedmiotu, który prowadzę, są dla niego dosyć trudne ze względu na to, że on nie zna języka polskiego na takim poziomie, jak jego rówieśnicy w grupie. I zwrócił się do mnie z pytaniem, czy jesteśmy w stanie zorganizować jakieś zajęcia indywidualne, czy takie, które będą pomagały mu nadrabiać materiał we własnym zakresie. Dla mnie to był szok. To była chwila, gdy uświadomiłam sobie, że nie jestem kompetentna, że potrzebuję wsparcia kogoś, kto wie, jak pracować z osobami niesłyszącymi, głuchymi, bo Tomek, o nim mówię, jest osobą, która ma wadę słuchu na poziomie zaawansowanym, głębokim. Wtedy zwróciłam się o pomoc do władz najpierw Instytutu, później do władz dziekańskich z prośbą o to, żebyśmy spróbowali przygotować wykładowców, przygotować pracowników naukowych do pracy z takimi właśnie studentami. Wsparcie było od samego początku bardzo duże. Tutaj, gdyby nie to, że władze dziekańskie okazały się być tak otwarte właśnie na takie rozwiązania, to myślę, że dzisiaj nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy. To znaczy organizujemy od kilku dobrych lat kursy polskiego języka migowego zarówno dla studentów, jak i dla wykładowców. Prowadzimy zajęcia indywidualne z nauki języka polskiego. I te działania zmierzają również w stronę takiej integracji środowisk. To znaczy okazuje się, że my słyszący jesteśmy dość głusi na potrzeby głuchych i w zasadzie świadomość jest niska w społeczeństwie i o to chyba się głównie rozchodzi, że działaniami naszymi, które dzieją się na naszym wydziale, staramy się wspierać tę integrację, zwiększyć świadomość Polaków słyszących, że głusi to obcokrajowcy w naszym kraju, że to, że urodzili się Polakami, nie znaczy, że funkcjonują w tym społeczeństwie na równych zasadach, bo przeszkadza im w tym bariera komunikacyjna i to tak naprawdę jest największym problemem.
Do tej pory w Polsce funkcjonowało takie podejście oralistyczne, to znaczy mówić za wszelką cenę do dziecka. Wyobrażają sobie Państwo, jak można mówić do dziecka, które nie słyszy. To tak jak ja bym teraz fonię wyłączyła. Oni tak samo nie rozumieją. No, dziecko patrzy na mamę, widzi, że mama rusza wargami, ale nie rozumie. Takie dziecko trafia najczęściej do szkoły masowej, do szkoły, gdzie wszyscy, czy większość jego kolegów jest słysząca. Nauczycielka mówi po polsku. Proszę pamiętać, że to dziecko ma 7, 8, 9 lat, uczy się biologii, chemii, fizyki, wszystkich przedmiotów, które są w siatce zajęć ucznia szkoły podstawowej w języku polskim, którego on nie nabył drogą naturalną jak fizycji, bo nie słyszał. My, wszyscy, którzy słyszymy, nie uczyliśmy się polskiego. Przecież mama nas nie uczyła, nie mówiła: słuchaj, jak chcesz zaprzeczyć w zdaniu, to musisz użyć dopełniacza, prawda, w rzeczowniku. No nikt nas tak polskiego nie uczył. My się jakby kąpaliśmy w tym języku, bo mama do nas mówiła, tata, cała rodzina, telewizja, ulica, wszystko do nas mówiło po polsku i my to słyszeliśmy. My w ten sposób nabyliśmy język polski. Głuchy tego zrobić nie może. On może nabyć w ten sposób język migowy. Co mi dało wejście w ten świat głuchych? Otworzyło mi to na pewno oczy na fakt, że istnieje coś takiego jak kultura głuchych. I jest to nie tylko slogan, nie tylko coś, co ma ich wyróżniać, czyli osoby niesłyszące, niedosłyszące, ale to jest fakt, który obserwujemy, gdy przebywamy wśród osób głuchych. Czym jest ta kultura głuchych? Jest to na pewno po pierwsze język migowy. To element, który buduje ich tożsamość, tych osób, które mają wadę słuchu, głównie głuchych, bo niedosłyszący też różnie funkcjonują w języku migowym. To język oparty na wizualności i przestrzeni. To jest coś niesamowitego, jak można wyrażać poprzez sam fakt, że ruszam ręką w jedną lub drugą stronę, wyżej lub niżej, w obrębie swojego ciała, jak mogę zmieniać znaczenia. To, co jest piękne w naszej metaforze języka fonicznego, zapisanego, tak samo jest piękne w języku migowym, tylko tam dochodzi jeszcze ten element takiego kunsztu, takiego piękna związanego z tym, że jednak wykonuje serię gestów, ruchów, budując cały komunikat nie tylko w tym, co znaczy znak na dłoni, ale też jaką mam twarz przy tym, w jakiej odległości od mojego ciała znajduje się ręka i tak dalej. To jest coś, co naprawdę osoby, które są zainteresowane kulturą głuchych, zafascynuje po prostu. Z pewnością głusi tworzą niesamowite relacje, takie więzi wewnątrz swojej społeczności. To są osoby niezwykle ze sobą zżyte, co jakby zrozumiałe, bo skoro jest ich tak niewielu i mają takie same problemy w komunikacji ze słyszącymi, no to jasnym jest, że się gdzieś próbujemy zebrać razem i będzie nam łatwiej przezwyciężyć pewne trudności. Ale to nie jest taka grupa zamknięta na zasadzie takiego wykluczenia ze słyszących. Oni się być może na początku tak czuli,
gdzieś odpychani, ale w gruncie rzeczy, gdy wejdzie się już w ten świat głuchych i wejdzie się w tę kulturę, to można zauważyć, że ta społeczność jest niezwykle ze sobą zżyta też na innych rejestrach. Na przykład tworzą sobie swoistą poezję, tworzą sobie humor głuchych, który jest zupełnie inny niż nasz. Nam będzie głupio zaśmiać się z dowcipów, w którym pokazane jest to, że głusi mają ogromne oczy, no bo się gapią na wszystkich, tak? Oni sami o sobie mówią, że są właśnie takimi gapiami, oni się nie patrzą, oni się gapią. My się z tego nie zaśmiejemy, ale oni również o nas mówią, że jesteśmy z wielkimi uszami, bo wszędzie podsłuchujemy i wszystko, słyszaki. Więc mają jakiś taki humor, który jest oparty na zasadzie takich cienkich granic, które dla nas wydają się być niemoralne, nie wiem, nieetyczne, głupio się z tego zaśmiać, a dla nich tak wcale nie jest, no bo oni potrafią śmiać się ze swojej głuchoty, potrafią zbudować na bazie swojego ubytku jakiś żart. Ja w pierwszym momencie, kiedy poznałam Tomka, czułam się zblokowana. To znaczy nie potrafiłam wydobyć z siebie żadnego słowa, nawiązać komunikacji, bo nie wiedziałam jak. Więc myślę, że warto sobie uświadomić, że to nie jest takie trudne i wystarczy, że zrobimy kilka małych kroczków do tego, żeby ułatwić komunikację z osobą niesłyszącą i ona na pewno chętnie w tę komunikację się włączy. Co takiego możemy zrobić my słyszący w pierwszym kontakcie z osobą niesłyszącą? Przede wszystkim musimy mówić naturalnie, nie krzyczeć, nie artykułować przesadnie, bo to utrudnia. Starajmy się utrzymywać ten kontakt wzrokowy i nie zajmować się inną czynnością. Nie piszmy w tym czasie, nie sprawdzajmy telefonu, godziny itd. Pamiętać o dobrym oświetleniu. Najlepiej nie stać pod światło, bo wtedy odbiór tej mowy z ust jest dla osoby niesłyszącej trudny. Czyli nie stoimy pod oknem, kiedy ten nasz rozmówca jest przed nami. Czy jeśli jest jakaś dyskusja, jeśli jesteśmy w większym towarzystwie, starać się ułatwić tej niesłyszącej osobie kontrolę nad tym, co się dzieje w rozmowie, pokazując nawet palcem osobę, która w danej chwili się wypowiada, bo ona przecież nie jest w stanie odnaleźć w tłumie 20 osób tej, która akurat coś tam dopowiada do danej dyskusji. Ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że są to osoby, które często mają obniżoną sprawność językową w języku polskim i starać się mówić prosto, krótkie zdania, nie upośledzać tej wypowiedzi oczywiście, bo to są osoby inteligentne i na równi z nami, ale żeby starać się nie używać jakichś branżowych słów, na przykład kiedy wiemy, że ta osoba nie pracuje w danej branży i może być to dla niej trudne, bo ona nie miała z tymi słowami po prostu kontaktu, tak jak my się na wszystkim też przecież nie znamy. Bardzo cieszę się, że mogłam poznać Tomka na jednych z pierwszych zajęć pracy naukowo-dydaktycznej, ponieważ uważam, że był to wstęp do takiego świata, z którym kontakt jest niezwykle inspirujący, ciekawy, otwierający perspektywę tego, że nie jesteśmy sami, że nie jest tak, jak nam się wydaje, że przecież wszyscy mówią i wszyscy słyszą. I jeśli tylko jest okazja, jeśli tylko jest możliwość, to zachęcam do tego, żeby każdy spróbował chociaż poznać te pierwsze kroki w języku migowym i samemu sprawdzić, jak niesamowity może być ten świat, jakie on otwiera perspektywy.